Siema, witam w kolejnym gameplayu z Nintendo Switch OLED. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować grę Pokémon Brilliant Diamond i jest to remaster gry z Nintendo DS. Bodajże Pokémon Diamond to były pierwsze Pokémony, jakie ukazały się na DS-ie i później właśnie ukazał się remaster tej gry na Switcha i z tego co słyszałem, to jest to bieda remaster i w ogóle w różnych zestawieniach gier z Pokémonami od najlepszych do najgorszych, to właśnie te Brilliant Diamond są z reguły stawiane jako jedne z tych najgorszych Pokémonów. Natomiast te oryginalne z DS-a Pokémon Diamond są zazwyczaj stawiane w czołówce jako jedne z lepszych, więc chyba chodzi po prostu albo o kiepskie wykonanie tego remastera, albo o coś innego, nie wiem. Zobaczmy pierwsze wrażenie z tej gry, jak ona się będzie prezentować. O, coś dobra, jest ostry. Pokémon Brilliant Diamond. Co? Coś tam było zwalone z save'em, musiałem save'a usunąć, chociaż ja w to w ogóle nie grałem. Ale chyba gra napisała jakieś pliki. I czasem wywala takie błędy. Znaczy pierwszy raz, że się spotkałem z czymś takim. Widzę, że zaczyna się tak jak zawsze, czyli profesorek pokazuje nam Pokemona. Tylko to jest jakiś inny profesor, nie profesor Oak. Teraz wybieramy swojego koleżkę, no wezmę najbardziej podstawowego. I klasycznie go nazwę, tak jak zawsze. Ok. Możemy zaczynać. A, jeszcze jakiś lamus. Jezu. Co to za frajer? Będzie Tyson. Bo to jest odwrotność Mike'a Tysona, więc coraz większe lamusy z tych przeciwników, naprawdę. Po co mam tą grę? No właśnie z ciekawości. Chciałem zobaczyć, czy faktycznie jest tak słaba, jak ją w rankingach różnych pokazują. Czy może po prostu ma tak niskie oceny, dlatego że to jest po prostu remaster, bo oryginalny Pokémon Diamond ma bardzo wysokie oceny, więc nie wiem. No okej, styl graficzny jest taki, jak widać, trochę podobny do Animal Crossing, tylko taki mniej plastyczny, taki kurczę trochę bardziej jak jakiś w takich grach indie. Switch tu leży z oderwanym niebieskim joyconem. W Pokémon Pikachu też leżał Switch i w ogóle nie miał chyba jednego joycona. Latest game console. Okej. No grafika jest, powiem szczerze, taka... Ten styl graficzny nie podoba mi się. Wygląda kurczę trochę jak... Właśnie tak jak wspomniany Animal Crossing, tylko w Animal Crossing akurat podoba mi się grafika. A tutaj jest jednak... A, nie idź w wysoką trawę. Dzikie Pokemony mogą cię zaatakować. Dzięki mamusiu za radę. Na pewno skorzystam. Dobra, wchodzimy przed chałupę. No domek mają ładny. Na pewno lepszy od tej szopy po lewej. Da się biegać? Chyba się nie. A, tam się otwiera torba. No dobra, to idziemy z buta. Pewnie nie da się wyjść, bo mnie ktoś zaczepi. No, ten lamusek oczywiście. W ogóle ciekawa jest ta wieś, bo to są tylko 4 domy w całej wsi. Czyli okej. Zapomniał. Pewnie startera nie wziął lamus jeden.
Zaraz. No, myślałem, że to jest laboratorium, a to jest chałupa. Ten też ma switcha z oderwanym joyconem. Nie wiem, co oni robią z tymi. Śmieszne, bo wlazłem mu do chałupy, a on sobie poszedł. To gdzieś jest to laboratorium w takim razie. Ja tu jakaś starucha mieszka. Ale laboratorium to by był raczej duży budynek. Tak. Nie, no teraz mogę wyjść. Chyba, że tu nie ma tak jak w tych innych grach, że się idzie do laboratorium, wybiera startera. Nie wiem. No. Łazi za mną? Ciekawe. Coś nowego. Ale te drzewka są trochę podobne do tych z Animal Crossing rzeczywiście. No, styl graficzny jest taki trochę właśnie jak to było na DS-ie. Tylko trochę zbyt to tak splastusiowali moim zdaniem. Na niekorzyść niestety tej gry. No to jest chyba ten profesorek cały. Olał nas totalnie, poszedł sobie. No i co dalej? Myślałem, że zaczniemy tak jak zawsze. Pokémon startowy i od razu jedziemy w trawę walczyć. Chyba, że to w tej walizce zgubili. O! Ptaszory nas atakują, a my nie mamy Pokémonów. O, wypadły startery, no właśnie. Skąd ja mam wiedzieć, który jest który? Trawiasty. Nie. Ognista małpa, jakaś paskudna. Z reguły to, z tego co się orientuję, to najlepiej brać ogniste startery. Z tym, że ta małpa jest brzydka, ten mi się podoba. Jest ładny. Dobra, idźmy za sercem, nie za rozumem. Weźmy tego żółwika. Walka klasyczna, jak to było w tych starych pokach. Jeszcze z czasów Game Boya. No. Najpierw z bani, aż go tu mani. Nie bądź cykor. A teraz go wodnym biczem. Co to było? A myślałem, że to atak jest. A, to jest jakiś ten. Podnoszenie defensa. A rzeczywiście pomogło, bo dużo mi nie zdjął tym ciosem. Jezu, i tak będziemy się... No to jest właśnie dla mnie słabe w Pokemonach, że te walki to są takie monotonne. Raz ty, raz on. Tak jakbyście grali w szachy. Dobra. Aha. Przyszła po walizę. No co? Jest znalezione, nie kradzione, nie? Śmieszne. Ukradli Pokemony. Dlatego nazywam się Dupek. Teraz to nie ja steruję. No i co?
Musimy je oddać. Dobra. Pewnie i takich nie oddamy, zostaną już z nami do końca. Aha, jest. Profesorek. Teraz będziemy szli do niego. Także no tak się ta gra prezentuje. Graficznie trochę podobna stylem do Animal Crossing, tylko że Animal Crossing ma no fajniejszy jednak ten styl, taki bardziej plastyczny i bardziej artystyczny, a tutaj to wszystko wygląda tak, kurczę, takie mało detali. Widać, że gra z DS-a i wszystko jest takie, kurczę, jak plastikowe lalki wyglądają te postacie i wszystkie rzeczy są tak mało szczegółowe. Grafika, jednym słowem, no nie podoba mi się. Jeszcze te wielkie łby takie, kurcze, jak właśnie w jakichś tych zabaweczkach takich japońskich, czy jakichś, albo w tych pieskach z kiwającymi główkami. O, w końcu możemy biegać normalnie, fajnie. To było trochę takie łażenie, było smętne. No to cóż, tak się gra prezentuje, nie? Aha. Więc toczmy sobie jeszcze jedną walkę i będziemy kończyć. Jakiś shop czy coś. Okej. Nie zwalimy go, tylko mamy ten jeden atak, bo to drugie to jest, tak jak pamiętamy, jest to tylko wzmocnienie defensa. Ale dużo to on mi nie zrobił. Gdybyśmy mieli jakiś atak trawiasty, to by było ciekawiej, no ale to pewnie dopiero z czasem, jak będziemy wbijemy kolejne levele. Cóż, więc tak oto prezentuje się gra Pokémon Brilliant Diamond. Oceniana jako jedna z gorszych gier w serii z Pokémonami. Ja wiem, tak wstępnie wygląda jak każda inna. Graficznie jest mało atrakcyjna, a gameplay jest pewnie taki sam jak w tych wszystkich starych Pokémonach, więc i pewnie taki sam jak w tych na DS-ie, bo to jest w końcu bieda remaster. Także dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć.